Talkshop, angielski w biznesie, odcinek 169. Finanse firmy po angielsku. Poznaj 14 popularnych angielskich słów w kontekście. Chris wants the new project to generate revenue. Hi there, it's Carolina from ASAP Speak and Play. Jak po angielsku nazwiesz środki? Pieniądze, z których korzysta firma. Czym się różni expenses od liabilities? Czy borrow i lend to samo? W dzisiejszym odcinku poznasz 14 popularnych słów związanych z finansami firmy, które usłyszysz na spotkaniu lub przeczytasz w sprawozdaniu finansowym. Przećwiczymy razem wymowę z fragmentami z filmów i seriali. Are you ready? Let's go! 1. Capital and funds. Kapitał i środki. In business, capital is the money a company needs to start or grow. This money can come from different places, like banks or investors. Companies use funds, środki, jak fundusze, funds. Companies use funds to buy things they need, such as sprzęt, or to pay employees. Capital, czyli kapitał, funds, środki. Zbierać kapitał, pieniądze, raise funds or raise money. Listen and repeat. Ty przynosisz kapitał. You bring the capital. You bring the capital. You bring the capital. Zbierano fundusze na rzecz lokalnych organizacji charytatywnych. Raised funds for local charities. Raised funds for local charities. Raised funds for local charities. Two. From revenue to earnings. Od dochodu całkowitego do zysku netto. Revenue is a total amount of money made from selling the goods or services. Earnings is the money left after all costs and expenses are taken away from revenue. Czyli wszystkie pieniądze, które przychodzą do firmy ze sprzedaży, to revenue, a to, co zostaje po odliczeniu kosztów, to earnings. Listen and repeat. A ty dostaniesz 10% naszych zarobków. You get 10% of our earnings. And you'll get 10% of our earnings. You get 10% of our earnings. Chris chce, aby nowy projekt przynosił dochód. Chris wants the new project to generate revenue. Chris wants the new project to generate revenue. Chris wants the new project to generate revenue. Three. Borrow, lend, debt, interest. Pożyczać, dług i odsetki. Pożyczać po angielsku ma dwa tłumaczenia, które zależą od tego, kto od kogo pożycza. Czyli I borrow money from a bank. Ja pożyczam pieniądze z banku. I borrow money from a bank. And a bank lends me money. Bank pożycza mi pieniądze. A bank lends me money. Sometimes a company doesn't have enough capital, so it needs to borrow from a bank. When a company borrows money, it creates a debt. Kiedy firma pożycza pieniądze, to tworzy jej się dług, a debt. When a company borrows money, it creates a debt. Zwróć uwagę na wymowę i nieme B, czyli nie wymawiamy tej litery, mówimy debt. Kredytodawcy zarabiają na odsetkach. Banks or people who lend money
expect to get paid with interest. Z odsetkami. With interest. Zwróć uwagę, że interest jest w liczbie pojedynczej, w przeciwieństwie do języka polskiego. Now listen and repeat. Muszę pożyczyć trochę pieniędzy. I need to borrow some money. I need to borrow some money. I need to borrow some money. Weźmiemy pożyczkę. Jeszcze jedną pożyczkę? We'll take out a loan. Another loan. We'll take out a loan. Another loan. We'll take out a loan. Another loan. Zwróciłbym ci kwotę pożyczki i odsetki. Pay you back the principal and interest. I'd pay you back the principal and interest. Pay you back the principal and interest. Każdy wie, że Lannister zawsze spłaca swoje długi. Everyone knows a Lannister always pays his debts. Everyone knows a Lannister always pays his debts. Everyone knows a Lannister always pays his debts. Four. Bonds. Obligacje. Another way to raise money is through bonds. Kolejną formą zbierania pieniędzy są obligacje. Bonds are like loans. Obligacje są jak pożyczki. Bonds are like loans, but instead of borrowing from a bank, the company borrows from people. When you buy a bond, the company promises to pay you back with interest. Czyli kiedy kupujesz obligacje, firma obiecuje oddać ci pieniądze z odsetkami. Listen and repeat. Aby zdobyć pieniądze, będziemy potrzebować emisji obligacji. To raise the money, we'll need a bond issue. To raise the money, we'll need a bond issue. To raise the money, we'll need a bond issue. Teraz zainwestowali swoje pieniądze w obligacje rządowe. They got their money in government bonds. They got their money in government bonds. They got their money in government bonds. 5. Shares, investors and a dividend. Akcje, inwestorzy i dywidenda. Companies can also raise money by selling shares. Firmy mogą również pozyskać pieniądze poprzez sprzedaż akcji lub udziałów. When someone buys shares, they become an investor in the company. Investors hope to earn money if the company does well. If the company earns profit, it may give some of the profit to shareholders as a dividend. Jeśli spółka osiągnie zysk, może część zysku przekazać akcjonariuszom w formie dywidendy. Listen and repeat. Jestem aniołem biznesu. I am an angel investor. I am an angel investor. I am an angel investor. Zyskaj trochę czasu inwestując swój kapitał. Buy some time by investing your capital. Buy some time by investing your capital. Buy some time by investing your capital. Mam 100 000 akcji. I've got 100,000 shares of stock. I've got 100,000 shares of stock. I've got 100,000 shares of stock. Jeśli sprzedamy akcje, będziemy mieli więcej kapitału do zainwestowania. If we sell shares, we'll have more capital to invest. If we sell shares, we'll have more capital to invest. If
If we sell shares, we'll have more capital to invest. Wypłać dywidendę akcjonariuszom. Pay a shareholder dividend. Pay a shareholder dividend. Pay a shareholder dividend. Six. Liabilities and expenses. Zobowiązania i koszty. In business, companies also have liabilities. Zobowiązania. Liabilities are things like debts or payments they must make in the future. Expenses are the costs of running the business, such as rent, salaries, or materials. Expenses to koszty, takie jak czynsz, wypłaty czy materiały. Liabilities – zobowiązania. Expenses – koszty. Listen and repeat. Czy poniosłeś w tym roku jakieś wydatki medyczne? Did you incur any medical expenses this year? Did you incur any medical expenses this year? Did you incur any medical expenses this year? Zobowiązanie finansowe. A financial liability. A financial liability. A financial liability. Great! Now it's time to revise. Quiz time. Translate to English. Kapitał. Capital. Środki. Funds. Dochód. Revenue. Zysk netto. Earnings. Dług. Debt. Zobowiązania. Liabilities. Koszty. Expenses. Well done! Do tej pory przygotowaliśmy 11 odcinków związanych z pieniądzem i finansami firmy. Sprawdź opis, jeśli jeszcze ich nie słyszałeś. Daj mi znać, czy podobał Ci się ten odcinek. To tyle na dziś. Dzięki za udział. Till the next time. Cheers!